tej alternatywnej historii w roku 1941 Polska kontroluje Moskwę, dysponując technologią z 2025. Nie doszło do tego w jeden dzień, ani jednym manewrem. Zwycięstwo nie było efektem cudownej broni, lecz przewagi informacyjnej, mobilności i decyzji podejmowanych szybciej, niż przeciwnik był w stanie reagować. Przez pierwsze tygodnie konfliktu nowoczesne systemy rozpoznania i dowodzenia pozwalały Polsce wyprzedzać każdy ruch Armii Czerwonej o godziny, a czasem o całe dni. Moskwa upadła nie dlatego, że była słaba, lecz dlatego, że została odcięta od własnego tempa decyzyjnego. Jednak im dłużej trwała okupacja, tym wyraźniej było widać, że przewaga przyszłości nie jest stanem trwałym, lecz zasobem, który się zużywa. Armia Czerwona właśnie ruszyła, by ją odbić. Zostały 72 godziny. Na ekranach terminali dowodzenia, zasilanych przez mobilne centra operacyjne, widać pulsujące czerwone plamy. To nie są pojedyncze jednostki. To masy ludzkie i techniczne, których zagęszczenie przypomina organiczną narośl na mapie frontu. Z perspektywy drona rozpoznawczego, zawieszonego bezgłośnie na wysokości 3 km, obraz jest przerażający. Obiektywy termowizyjne rejestrują tysiące silników, tysiące ognisk i dziesiątki tysięcy sygnatur cieplnych żołnierzy idących naprzód bez względu na koszty. To liczby, których nie da się zatrzymać, nawet technologią przyszłości. Sowiecki aparat wojenny, zraniony, ale wciąż potężny, uderza z furią systemu. Stalin nie zna pojęcia straty. Na wschodnim horyzoncie niebo nie jest już czarne, lecz krwawe od salw Katiuszy i ciężkiej artylerii przygotowującej grunt pod ostateczny start. To początek końca pewnej iluzji, że technologia może w nieskończoność zastępować masę. Zegar zaczął tykać. 72 godziny do punktu krytycznego. Polskie dowództwo w Moskwie zdaje sobie sprawę, że każdy wystrzelony pocisk kierowany jest na wagę złota. Zapasy nie są nieskończone, a logistyka 2025 roku w realiach 1941 przypomina koszmar bez instrukcji obsługi. Części zamienne i zaawansowana elektronika muszą być sprowadzane z bazy macierzystej przez korytarze, które z każdą godziną stają się coraz węższe. Rozpoczyna się proces, który w podręcznikach strategii opisuje się jako kontrolowane wycofywanie. Na linii frontu wygląda to jednak jak brutalna walka o każdy oddech. Polska armia cofa się krok po kroku, lecz nie jest to ucieczka, to chirurgiczne cięcia. Kolejne dywizje Armii Czerwonej, wchodzące w zasięg polskich systemów rakietowych, przestają istnieć w ciągu minut. Na ich miejsce niemal natychmiast pojawiają się dwie kolejne. Radziecka strategia jest prosta i przerażająca. Zalać przeciwnika krwią własnych żołnierzy, aż mechanizmy nowoczesnej broni zatrą się od pyłu, płota i nadmiaru łusek. 48 godzin do końca. Moskwa drży od odległych wybuchów. Na przedpolach stolicy operują elitarne jednostki Grom i Formosa. To ich żywioł, mrok, chaos i precyzyjne uderzenia. Działania opóźniające przybierają formę asymetrycznego piekła. Polscy komandosi, wyposażeni w noktowizję czwartej generacji i broń o niespotykanej w tej epoce celności, eliminują kadrę dowódczą przeciwnika, zanim ta zdąży wydać rozkazy. A jednak sowiecki walec gna dalej. W powietrzu dominują drony roje typu szerszeń, widok jest surrealistyczny, setki bzyczących urządzeń nurkują w kolumny pancerne, niszcząc T-34 precyzyjnymi uderzeniami w najsłabsze punkty pancerza. Wieże radzieckich maszyn lecą w górę, paliwo płynie rzekami, a mimo to tempo ofensywy nie spada. To nie była przegrana bitwa. To było przegrywanie czasu. Przewaga topnieje nie od ognia wroga, lecz od własnych ograniczeń. Każda godzina oporu kosztuje nas więcej, niż jesteśmy w stanie zapłacić. Jeszcze gorzej jest z logistyką. Amunicja precyzyjna nie jest produkowana, jest zużywana. Każdy pocisk HIMARS, każdy pocisk Spike, każdy dron kamikadze to element, którego nie da się uzupełnić. Linie produkcyjne 2025 nie istnieją. Druk trójwymiarowy bez odpowiednich stopów i półprzewodników staje się bezużyteczny. Największy problem pojawia się jednak tam, gdzie nikt się go nie spodziewał – w ludziach. Żołnierze wyszkoleni do wojny sieciocentrycznej nagle muszą walczyć w świecie, gdzie radiostacje mają zasięg kilku kilometrów, a mapy są papierowe. Gdy system zarządzania polem walki, znany jako BMS, gaśnie, a satelitarne wsparcie znika, przewaga przyszłości kurczy się dramatycznie. Sowieci nie rozumieją technologii przeciwnika, ale rozumieją jedno – czas. Każdy dzień walki to dzień, w którym Polska staje się bardziej 1941 niż 2025. I wtedy zapada cicha decyzja,
Ta wojna nie może być wygrana ciągłą dominacją technologiczną. Musi zostać wygrana jednym, precyzyjnym uderzeniem systemowym. Zanim przewaga zniknie całkowicie, każda godzina oporu w Moskwie kupowała sekundy dla nowej strategii, która rodziła się w sztabach w Warszawie i Lublinie. 24 godziny do ostatecznego rozstrzygnięcia. Sytuacja staje się krytyczna. Polskie jednostki pancerne, mimo druzgocącej przewagi ognia, zaczynają odczuwać zmęczenie materiału. Lufy Abramsów i K2 wymagają serwisu. Systemy kierowania ogniem pracują w trybach awaryjnych. Przewaga technologiczna topnieje w morzu radzieckiego błota i śniegu. Po drugiej stronie Stalin nie liczy się z kosztem. W betonowych schronach na tyłach frontu decyzje zapadają bez wahania. Śmierć miliona ludzi to statystyka. Dla polskiego dowództwa utrata jednej nowoczesnej kompanii to katastrofa narodowa. Właśnie teraz zapada decyzja, której nikt nie chciał podjąć. Sztab generalny staje przed brutalnym dylematem. Trzymać Moskwę do ostatniego żołnierza, ryzykując całkowite okrążenie i utratę najcenniejszej technologii. Czy wydać rozkaz odwrotu i oddać symboliczne zwycięstwo przeciwnikowi? Atmosfera w pokoju narad gęstnieje od dymu i napięcia. Generałowie patrzą na mapy cyfrowe, gdzie niebieskie punkty polskich jednostek niemal znikają w czerwonej masie. Po godzinach milczenia zapada wyrok. Moskwy nie da się bronić bez końca. Ale wojnę jeszcze tak. Rozkaz odwrotu zostaje wydany pod osłoną nocy. Każdy odwrót ma swoją cenę. Ten miał cenę, której nie da się pokazać na mapach, ani policzyć w raportach. Na zapleczu rozpoczyna się cichy wyścig z czasem. W improwizowanych centrach dowodzenia, rozmieszczonych w halach, magazynach i dawnych budynkach administracyjnych zapadają decyzje bez fanfar i bez świadków. Priorytety są jasne. Najpierw dane, potem ludzie. Na końcu sprzęt. Nośniki informacji są niszczone jeden po drugim. Serwery wyłączane, dyski demontowane. Dokumentacja palona lub wywożona w konwojach, które rozpływają się w nocnym mroku. Każda minuta opóźnienia oznacza ryzyko, że coś wpadnie w ręce wroga. Na drogach i bocznicach kolejowych słychać kontrolowane eksplozje. To nie jest atak, to plan. Pojazdy, których nie da się ewakuować, są unieruchamiane na zawsze, pozbawiane kluczowych komponentów i zamieniane w bezużyteczne wraki. Najtrudniejsze decyzje dotyczą ludzi. Niewielkie zespoły osłonowe zostają na pozycjach dłużej niż przewidują procedury. Ich zadanie jest proste – kupić czas. Wiedzą, że nie wszyscy zdążą się wycofać razem z głównymi siłami. To nie wygląda jak heroizm, to wygląda jak rutyna. Odwrót z Moskwy jest początkiem drugiej fazy. Polskie dowództwo wyznacza nową linię oporu. Linia Dniepru. Historycznie logiczna, czytelna na każdej mapie sztabowej, oparta na naturalnej przeszkodzie wodnej i wysokich brzegach rzeki. Ale linia Dniepru to nie tylko okopy i drut kolczasty. To strategiczna pułapka. Cała przestrzeń między Moskwą a rzeką zamienia się w strefę śmierci. Zdalnie sterowane miny, czujniki ruchu i automatyczne wieżyczki bojowe tworzą niewidzialną sieć. Celem jest wciągnięcie awangardy Armii Czerwonej głęboko w terytorium, odcięcie jej od i tak nadwyrężonej logistyki oraz złamanie morale żołnierzy, którzy zamiast z ludźmi będą walczyć z mechaniczną, bezosobową śmiercią. To nie był koniec wojny. To było przygotowanie do kolejnego etapu. Gdy ostatnie polskie jednostki przekraczają mosty na Dnieprze, generał brygady Marek Sokół, Kowalski, wydaje rozkaz w sztabie pod Lwowem. Nadchodzi moment zagrania ostatniej karty. Polska sięga po najgłębsze rezerwy strategiczne. Nie są to czołgi ani piechota. To precyzyjna furia z przyszłości. Najpierw ruszają F-16. Maszyny do tej pory trzymane w rezerwie, chronione przed przypadkową utratą. Operacją dowodzi major Kamil Ghost, Nowak. Piloci otrzymują zadanie o kryptonimie Red Gambit, faza bliższa. To nie są rutynowe loty bojowe. To misje na granicy zasięgu i wytrzymałości, wykonywane przez weteranów świadomych, że powrót nie jest gwarantowany. Myśliwce startują z ukrytych, prowizorycznych pasów za Wołgą. Pod skrzydłami niosą precyzyjne bomby naprowadzane laserowo i satelitarnie oraz zbiorniki zewnętrzne wypełnione do ostatniej kropli. Lecą nisko, tuż nad czubkami drzew, w ciszy radiowej. Ich celem nie jest front, lecz bliższe serce sowieckiego zaplecza. Zakłady gaz w Gorkim, fabryki silników w Kazaniu, rafinerie i węzły kolejowe w Samarze i Ufie. Miejsca uznawane za bezpieczne, daleko od linii walk, a jednak wciąż w zasięgu tych maszyn. Prymitywne radary wczesnego ostrzegania wykrywają coś, czego nie potrafią zinterpretować.
Sygnały pojawiają się zbyt nisko, zbyt późno i znikają, zanim ktokolwiek zdąży zareagować. Obrona przeciwlotnicza strzela na ślepo. Uderzenia są chirurgiczne, nie w dzielnice mieszkalne, lecz w linie montażowe. Składy paliw, turbiny i mosty kolejowe. Elementy, których nie da się odbudować w miesiące, a tym bardziej w dni. Równolegle porucznik Anna Wrona-Wiśniewska koordynuje fazę dalszą. Drony dalekiego zasięgu startują z mobilnych wyrzutni setki kilometrów od frontu. Lecą wysoko, samotnie, niewidoczne dla obserwatorów. Niosą bomby precyzyjne i pociski manewrujące. Ich cele leżą głębiej. Ural-Wagon-Zawod, Niżnym Tagile, kombinaty w Czelabińsku i Magnitogorsku. Te maszyny nie muszą wracać. Ich koszt jest wysoki, ale i tak niższy niż utrata jednego pilota. To misje jednorazowe. Zimna, mechaniczna precyzja. Gdy do Kremla docierają raporty jednocześnie, hale w Kazaniu płoną po uderzeniach F-16, a Niżny Tagil tonie w dymie po atakach dronów, szok jest całkowity. Stalin, który jeszcze kilka godzin wcześniej świętował odzyskanie Moskwy, patrzy teraz na płonące zaplecze przemysłowe rozciągnięte na tysiące kilometrów. System, który opierał się na głębi strategicznej, nagle traci swoje zaplecze. Ofensywa na linii Dniepru zamiera, zanim na dobre się zacznie. Natarcie nie zostaje zatrzymane dlatego, że przegrano bitwę. Zostaje zatrzymane, bo raporty pokazują coś gorszego. Moskwę można odzyskać. Wojny totalnej już nie. Pod presją faktów rozpoczynają się rozmowy. Nie w pałacach i nie przy flagach, lecz na zrujnowanym dworcu kolejowym w pasie ziemi niczyjej. Polska delegacja nie prosi o pokój. Dyktuje warunki, opierając się na danych, które w oczach sowieckich generałów wyglądają jak czarna magia. W tym alternatywnym 1941 roku świat zatrzymał się na moment. Europa została przerysowana krwią i krzemem. Polska przetrwała coś, czego nie miało prawa przetrwać żadne państwo tej epoki. Cena była ogromna. Zasoby nowoczesnej broni są na wyczerpaniu, kraj jest skrajnie zmęczony, a świat patrzy na Warszawę z mieszaniną podziwu i strachu. Zachodni sojusznicy zaczynają zadawać pytania, a pokonany, lecz niezłamany przeciwnik planuje przyszłość w rzeczywistości, która przypomina zalążek zimnej wojny. Wojna się skończyła. Historia nie. Jeśli chcesz zobaczyć wydarzenia po 1941, zostań na kanale.